przyroda jest zawsze logiczna. Zawsze i wyłącznie. A to, co my to robimy tutaj, to jest gra na logice przyrody. Jaka to jest gra? Wpuszczam zwierzęta w określonym czasie na określoną przestrzeń, po czym one przechodzą dalej. I ta przestrzeń jest tylko wykorzystywana raz. Raz w ciągu 50 dni. Co oznacza, że ja tymi zwierzętami mogę przy dobrym roku nawet 4 razy wejść na to pole. 4 razy je będę użytkował. A jak zasiejemy zboże, to użytkujemy tylko raz. I więcej nic. A ja to pole użytkuję 4 razy. Dodatkowo dbając, żeby to pole się u mnie wzbogacało. A przy zbożach my tylko wyciągamy z tego pola. 40% żywności, czy tej pokarmu, który my obecnie produkujemy, jest wyrzucana, jest marnotrawiona. A przy takim sposobie nikt nie będzie przecież wyrzucał dobrej wołowiny. Bo ją można spożyć, jak nie teraz, zrobić steka za 2-3 tygodnie. Jednym z lekarstw na to, żeby zacząć odpowiednio prowadzić nasze życie na tym globie, jest wypuszczenie zwierząt z uwięzienia i utrzymywanie ich na takich pastwiskach jak moje. Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. To jest jakaś unia? To jest związek. Przejdź bokiem. Chodź tutaj, tędy. To jest tylko tu woda, dlatego że laliśmy wodę dla rowu, dla świń, wiesz? Bo one potrzebują wody, żeby się schłodzić. A, bo ja myślałem, że tylko masz krowy. Nie, ja mam świnie, kozy, kury, owce, krowy mleczne, krowy mięsne, byki, także u nas króliki. Mamy dużo zwierząt. Naprawdę. A powiedziałeś mi, że to nie jest twój normalny pracy. Na co dzień zajmujesz się inny pracy, tak? Tak. To jest trochę szalone, żeby mieć tyle zwierząt, ale na co dzień... Robić coś innego. No, idziemy w sumie tam jest stado i zaraz je tam po prostu damy im jeść. Uważaj na głowę, schyl się. Takie mam tu zakamarki. To jest nasze stado kóz i owiec, kozy mleczne, a owce takie trzymamy, bo dzieci lubią. Dla dzieci. Te owce to są głównie dla dzieci, a kózki to na sery i mleko, ale w tym roku nie robimy. Nie mamy czasu na to, żeby robić sery, więc chodzą sobie i jedzą. I czyszczą pastwiska. Kozy mają specjalną funkcję u nas, wiesz, na gospodarstwie, dlatego że inne zwierzęta nie lubią jeść na przykład jeżyn. Jeżyny są chwastem u nas i inne zwierzęta nie lubią tych jeżyn, a kozy uwielbiają te listki. I kozy, wyjadając te listki, uszkadzają roślinę i wtedy roślina się w końcu poddaje i mi zanika z pola. Co jest dla mnie konieczne, żeby krowy się z tego cieszyły. Więc kozy chodzą, wyjadają te listki i to pole kiedyś było całe pokryte jeżynami. I zobacz, już ich prawie nie ma. Zobacz, widzisz? One się robią suche, bo kozy objadają listki i w pewnym momencie ta roślina obsechnie i się poddaje i więcej nie rośnie. A oni tam są, machają. No, później pójdziemy do nich. Pójdziemy pierw do Angusów. Bo masz żonę i... Mam żonę, nie mam syna, ale mam 3 córki. 3 córki, ja mam 2 córki. No, to też tak ja, prosto do nieba za ten babiniec, jak my to mówimy. No. Za te wszystkie kobiety prosto do nieba idziemy. Ja mam 3 córki i jeszcze mam wnuczkę. Wyglądam młodo, ale już swój wiek mam. A ile masz lat? 49. O. Jak długo jest ten gospodarstwo? Jak długo istniejecie? 8 lat. Okej. Od 8 lat. Ale zaczynałeś od zera? Od zera. Miałeś 41 lat i zdecydowałeś, że będziesz... Rolnikiem. Aha. Ja w ogóle jestem z zawodu inżynierem telekomunikacji. I to jest ten mój drugi zawód, który wykonuję. Aha. Pracuję jako inżynier telekomunikacji, jestem specjalistą od uruchamiania sieci komórkowych. Pracowałem w korpo kiedyś
To korpo się dzisiaj nazywa T-Mobile. Później postanowiłem wyjechać za granicę. Pracowałem na 3 kontynentach, bo pracowałem i w Afryce, i w Stanach Zjednoczonych kiedyś, i w Europie. Teraz obecnie pracuję w Irlandii w firmie Vodafone. Jestem takim pracownikiem do wynajęcia. Po prostu nie jestem na etacie, tylko prowadzę własną firmę telekomunikacyjną i współpracuję z tymi wielkimi firmami. I jednocześnie jestem rolnikiem i jestem też sprzedawcą naszych produktów z farmy. Także 3 zawody mam. Chodź, pójdziemy tędy, bo tam jest mokro. Chodź, tędy przejdziemy. Szukasz innej pracy? Nie, już, Wydaje mi się, że jest wystarczy. już wystarczy. Nasza farma działa dobrze, jestem z tego bardzo zadowolony, ale chciałbym pokazywać innym ludziom, że w taki sposób, jak my pracujemy, jak my robimy to gospodarstwo, jest najlepszym moim zdaniem sposobem do tego, żeby jednocześnie produkować żywność i dbać o to, co jest dla nas najważniejsze, czyli o glebę. Bo ona jest dla nas najważniejsza. Bo to gleba i jej życie to jest jedyna metoda transformowania dla nas darmowej energii słonecznej w coś, co my możemy żyć, z czego my możemy żyć. I to jest moje główne zadanie tutaj, robić u siebie, ale pokazywać, jak to można robić. Krówki już na nas czekają. Będziemy dawać krowom jeść. Okay. A co to znaczy? To znaczy, że one muszą dostać kawałek pastwiska, które będą mogły zjeść przez następne 12 godzin. I zobacz, jak one teraz po ich grzbietach, to słońce się pięknie przewala. Zaprowadzimy je na kwaterę. One sobie stoją teraz w tym rowie, bo ten rów jest chłodny. W tym rowie normalnie płynie woda, teraz tej wody nie ma, ale on jest ciągle wilgotny i one się tutaj chłodzą. Kładą się w tym rowie, obrzucają się piaskiem po to, żeby się wychłodzić. Muszę wyłączyć pastuch, żeby nas nie trzepło. Gotowe. Okay. One nie są... stanąć? Możesz iść za mną, one nie są agresywne, one ci nic nie zrobią. Możesz spokojnie iść za mną, a one pójdą za mną też. No, posuń się. No, odejdź. To jest to, co mówiłem. Zobacz, jak teraz słońce na nich fajnie operuje. Słońce jest idealnie po tamtej stronie i one tak błyszczą. Zobacz, jak ona tutaj pięknie błyszczy, jak ona pięknie wygląda tutaj. One wiedzą, że zaraz dostaną swoją kolację. Idziemy dać im kolację. Tam jest rozstawiona linia pastucha. My odgradzamy je za pomocą pastucha. Tam jest odgrodzona linia pastucha. Ja muszę im ustawić nową. I po ustawieniu tam im otworzę i one przejdą na kawałek znowu pastwiska, żeby mogły sobie zjeść tą trawę, która tam jest dla nich wyrośnięta. Na tym to wszystko polega. I zobacz, jaka jest hierarchia stada. Pierw główne przewodniczki prowadzą stado. W środku idzie byk, czasami idzie na końcu, żeby wszystko oglądać, a później idą sobie spokojnie cielaczki. Robią tak, bo one wiedzą, że czują się tutaj bezpiecznie, że nikt ich tutaj nie zaskoczy. Natomiast gdyby jakiekolwiek było niebezpieczeństwo, cielaki byłyby w środku, byk był na końcu, a krowy okrążyłyby cielaki prowadziły. To są naprawdę mądre zwierzęta. Więc każde 12 godziny mają nowy teren do jedzenia? Tak, Każde 12? co 12 godzin. Teraz im damy, jutro rano znowu przyjdziemy, znowu im damy. Bo jak dużo jest ta pole? To pole ma 3,5 hektara i one na tym polu są około 40 dni. I je dzielimy tak, zaraz zobaczysz, one dostaną pasek około szerokości 8 metrów, długości około 70-80 metrów, czyli dostają coś koło 3 arów. I te 3 ary starczy im na 12 godzin. Czyli w ciągu dnia, cicho! W ciągu dnia zjedzą 6 arów. Skoro tu jest 3... Mniej gadania. Więcej trawy, tak. One teraz mówią, trawę, daj mi trawę. Bo ten trawę teraz nie był gryzany przez jak długo? Około 47 dni. One tutaj nie były przez 47 dni.
No i jest bujny. Bujna, nie? Zobacz ile tu jest... Ale, bo słyszałem, że jest dużo suszy tutaj. U nas na szczęście nie ma. My nie mamy suszy. 2 tygodnie temu cały tydzień padało, stąd widzisz, że jaka piękna tu trawa rośnie. Więc jest dobry sezon, nie? Dla mnie jest bardzo dobry. Ja nie narzekam, mamy najlepsze zwierzęta, najlepsze cielaki, jakie miałem kiedykolwiek na naszej farmie. A ile masz krów? 29 tutaj jest krów i byk. I 28 cielaków. Zobacz, jak one już czekają. One już czekają na to, żeby tutaj wejść. One wiedzą, że ta trawa zaraz dla nich będzie. Bo oni już nie chcą jeść to, co jest tam. Tam, co jest, tu już jest za krótka trawa i one ją nawet zębami nie chwycą. Więc one już tylko czekają, żeby tutaj wejść. Po prostu muszę zwinąć tutaj ten kołowrotek i je wpuścić. Może stanąć sobie z boku. Będą biegać? Będą spokojnie przechodzić. Są objedzone. Będą szukać najlepszej trawy. Wiesz, że krowa zawsze zaczyna jeść od podwieczorka? To znaczy, że szuka najlepszej i najsłodsze trawy i jak znajdzie, to tylko zgryza górę. I tak przez całe pastwisko pierw polecą i zjedzą górę. Zobacz, one już stoją, już czekają, są zwarte i tylko się ruszę, przejdę z kołowrotkiem, to już będą mnie tutaj wymijały i będą chciały tutaj wejść. Zobacz, co się będzie działo. A zobacz, spokojnie przechodzą, nie jest to jakieś takie natarczywe. I to jest całość. A potem ta linia zostaje, tak? A teraz ją zwinę i sobie rozłożę, żeby na jutro rano było przygotowane. I jutro rano zrobimy dokładnie to samo. A teraz sobie przygotuję na to, żeby już rano nie męczyć je i nie biegać tą i z powrotem. Ten jest potężny, duży. No. To nasz byk Bongo. Bo on jest ojciec tych... Ojciec tych wszystkich cielaków. Aha. I tam mam w zagrodzie drugiego byka, który może będzie jego następcą. A codziennie jest to samo, jedzą te trawy cały Tak. czas. Cały czas w czasie Ale zimą, jak nie ma trawy, jedzą po prostu... siano. Siano. Tak. Robisz ten rotacyjny nawet zimą? Zimą taki robię, ale to jest wtedy, my to nazywamy z angielskiego bell grazing albo wypas balotowy. Ustawiamy belki siana w odpowiednio uporządkowany sposób na pastwisku i też odgradzamy pastuchem elektrycznym, tak że wtedy stado dostaje 5 belek na 2 dni. Więc jak wrócimy jutro rano, to wszystko będzie Będzie takie będzie wyglądać w ten sposób. tak. One to wszystko zjedzą. Wodę do picia mają tam przy głównej farmie. Więc tutaj im nie zagradzam, żeby one mogły sobie przejść i spokojnie wypić wodę, Tam wiesz? jest jakaś Droga, do tam picia. cośmy przyszli i one sobie wracają, żeby tam napić się wody, A nie? jak długo oni będą jeść tutaj? One teraz przez 4 godziny będą to jadły, zjedzą, pójdą napić się wody, położą się spać. I koło 3:00, 4:00 mogą zacząć znowu próbować coś dojadać i coś zjeść i o 7:00 rano tu nie będzie już nic. Bo jak długo oni śpią? Krowa śpi w ciągu dnia 4 godziny. One mają tutaj wolność na tyle taką, że one sobie mogą chodzić tutaj pomiędzy zabudowaniami farmy a tym polem i one decydują, kiedy chcą jeść. Ja już z ich natury wiem, że jak się zrobi ciemniej i chłodniej, wtedy też nie ma much, nie przeszkadzają im muchy, no to one wtedy chętniej przebywają na pastwisku, bo to są dla nich dogodne warunki do tego, żeby pobierać tą paszę. Więc one w nocy będą siedziały tutaj jak najdłużej. No, posuń się. Czy kiedyś oni uciekli, kiedy ten prąd był wyłączony? Nie. Może jak były takie malutkie bardzo, jakie żeśmy przywieźli tutaj, to trochę nam psociły, bo nie znały terytorium, nie? A teraz to nie. One już wiedzą, przyzwyczaiły się tutaj, wiedzą co jest, wiedzą, że codziennie dostaną jedzenie, więc nie chodzą, nie szukają czegoś.
Piję mleko. No. Wszyscy są razem cały czas, nie są oddzielni? Nie, będą tak do końca października, a później te cielaczki trafią do sprzedaży. A trzy zostaną u nas. Aha. Bo masz takie odpowiednie ilości trawy na te pole i nie można mieć Więcej większe ich nie stada. mogę. Poza tym takie duże stado nie jest mi potrzebne. No a ja też na czymś muszę zarabiać. Nie? Więc zarabiam na tym, że sprzedaję cielaki dla innych gospodarstw, żeby oni mogli takie sobie krówki też trzymać. To jest nasz model biznesowy. Rodzą nam się cielaki, przez 7-8 miesięcy je odchowujemy, a później trafiają do innych gospodarzy, którzy w swoich gospodarstwach mogą je utrzymywać albo do wyższej wagi, wtedy sprzedawać je na mięso, a jałówki są utrzymywane do tego, żeby później były krowami i żeby mogły rodzić znowu małe cielaki. Nasza maksymalna pojemność w tej chwili to jest 30 matek, więc my nie potrzebujemy mieć więcej krów. Zauważ, jak one jedzą. Zjada górę trawy pierw, bo to są cukiereczki. Góra trawy jest najbardziej smaczna i najbardziej delikatna. I one idą, zjadają górę i się przesuwają w następne miejsce, jak górę zjedzą. Dopiero później, za drugim razem, wracają i jedzą znowu od góry, ale to już jest ta gorsza część trawy, aż w końcu wygolą wszystko, że nic tu nie będzie do zjedzenia. No, ten dźwięk Ten dźwięk. imponujący. No, jak Pracy. tak całe stado tak pracuje, nie? Zadowolone będą, bo dużo dostały trawki, dużo soczystej, młodej trawki, bo to nie jest stara trawa, ona ma 47 dni. Zdążyła pięknie odrosnąć. No i one się nią delektują. A jak długo żyją te matki? No nawet 27 lat mogą żyć. Tak? Nawet Ale u 27. was? One są młode wszystkie, bo one, no my mamy gospodarstwo 8 lat, no to one mają 8 lat. Aha. Także one nie są, to nie są stare krowy, one są w sile wieku tak naprawdę. Dopiero co zakończyły swój proces rośnięcia, bo krowa rośnie 6 lat. 6 lat się rozwija, także to one są dopiero takie co do wyrośnięte krowy. Młodziutkie. Młode stado. No i bardzo ładne. Angus tym się charakteryzuje, że on ma bardzo krótkie, lśniące futro i właśnie w letnim słońcu one błyszczą. Chyba żadna inna rasa tego tak nie ma właśnie. O, idzie moja Basieńka. Basieńka? Tak, to jest moja ulubiona krówka. Dlaczego? Polubiłem ją strasznie. Ona ma bardzo fajną budowę. Jako mamka mięsna ma bardzo fajną budowę. Jest taka prostokątna, ma bardzo fajny, zrównoważony charakter, przez to ją bardzo lubię. A każdy ma imię? Każda ma imię. One są wszystkie czysto rasowe, wszystkie mają rodowody wystawione, a w rodowodzie mają wpisane imię. I moja najmłodsza córka wszystkie te imiona zna. Ja znam tylko kilka. Mamy Fenkę, Arizonę, Andromedę chyba, Baśkę, także kilka takich imion to ja znam. Ale nie wszystkie, nie potrzebuję. Ja je bardziej rozpoznaję za pomocą numerów. Na kolczyku są 4 numery, które mają większą wysokość. One są wyższe, grubsze, takie większe. I my każdą krowę rozpoznajemy po tych 4 cyferkach. Wszyscy znamy te cyferki i czasami jak to nasze dzieci się śmieją, mówimy kodami. Bo mówimy na przykład 8530 albo 7149, 4817. Mówimy o krowach, zamiast używając ich imion używamy tych numerków i my się wszyscy rozumiemy, bo wszystkie te numerki znamy. O widzisz, tutaj jest 4483, tam poszła 7166 i w taki sposób my rozpoznajemy te krowy. Angus, czerwony, wszystkie, kocka rasa, nizinna. A dlaczego wybrałeś tę rasę? No, zobacz jakie są piękne. Dlaczego jeszcze? Jest wiele warunków ku temu. Zobacz, one nie mają rogów. Nawet byk nie ma rogów. Są to zwierzęta naturalnie bezrożne, przez to są bardzo spokojne. Nawet jeżeli podejdę sobie do Baśki i chciałbym ją, wiesz, pogłaskać i ona by się chciała ze mną przywitać, to gdyby miała rogi,
Zobacz, gdybym podszedł do niej i gdyby ona miała rogi, chciałaby mnie rogiem trzepnąć, to już by mnie uderzyła. A tak nie ma rogów, jest spokojnie. Nigdy nie miałeś jakiś wypadek? Nie, nie. One są bardzo spokojne. Poza tym Angus, no to steki z Angusa, to jest najlepsza wołowina kulinarna, jaką można wyprodukować w normalnych warunkach. Bardzo łatwo rodzą się cielaki, bo cielaki w tej rasie są małe i krowa nie męczy się z porodem. A to jest bardzo ważne, dlatego że ważniejszy jest zdrowy cielak mniejszy niż duży martwy. A to z dużymi cielakami krowy zawsze mają problemy z porodami. Następną ciekawą cechą jest ich marmurkowość tego mięsa. Smak tego mięsa jest bardzo dobry. I fajną cechą jest również dyformizm płciowy. Polega to na tym, że w tej rasie krówki są niewielkie. Ta krowy mają około 500 kg, a byki są duże, potężne, tak widziałeś. Byk góruje nad tymi krowami. Byki dochodzą do 1 tony, a krówki mają tam około pół tony. I teraz w takim systemie jak ja prowadzę, że krowy są karmione na pastwisku, to krowa zjada mniej więcej do 3% swojej wagi ciała dziennie. Czyli jak ona ma 500 kg, to ona zjada 15 kg paszy objętościowej. I dobrze się z tym czuje. Trawa. I wszystko trawa. Nie ma żaden inny... Żadnych zbóż, żadnych innych, trawa. Bardzo dobrej jakości pastwisko. Jak widzisz, u nas jest różnorodne pastwisko, bo jest koniczyna, wyka, trawy i one dobrze na tym żyją, dobrze na tym wyglądają, odkarmiają cielaki. I teraz zobacz, taka krówka potrzebuje 15 kg. Krowa, która waży 800 kg, potrzebuje już 24 kg takiej paszy. Czyli 2 duże krowy zjedzą tyle, co 3 moje małe. A każda z nich da 1 cielaka. I taki jest biznes. A poza tym one są bardzo spokojne. Do ludzi nie przejawiają żadnej agresji. To jest biznes, który przynosi jakiś zarobek, ale najważniejsze w tym wszystkim to jest to, żebym ja mógł produkować najlepszej jakości żywność dla mojej rodziny. A przy okazji też zarabiać pieniążki. Żywność to jest coś, co jest najważniejsze w życiu człowieka, bo to daje nam zdrowie, to daje nam super samopoczucie, to daje nam wesołość. Nic tak nie daje tobie wesołości jak pełny, super fajny brzuszek. Pokarmem, który ty sam wyprodukowałeś. To jest najważniejsze. W sklepie dzisiaj nie kupisz dobrej żywności, bo tam jest pasza dla ludzi, a tu chodzi prawdziwa żywność. Jak ja przyjechałem tutaj zobaczyć ten teren, ja zobaczyłem las olchowy, który jest niespotykany w naszym rejonie, bo wszędzie rośnie sosna. A tu brzozy, olchy, to ja wiedziałem, że ten teren jest mokry, że tutaj jest woda. A jak jest woda, to będzie trawa, będzie wszystko pięknie rosło. Ja dlatego zdecydowałem się kupić ten teren, bo od razu wiedziałem, że nie będzie tutaj za bardzo problemów z suszą. Ta ziemia była bardzo biedna, ona była bardzo zubożona poprzez praktyki rolnicze, które tutaj były używane. Wyobraź sobie, że my, jak żeśmy kupili tą ziemię, ja nie mogłem wykarmić tutaj 20 jałówek. Tu nie było odpowiedniej bazy paszowej, odpowiedniej ilości zielonki, żeby je wykarmić. 20 sztuk, a teraz mam 70 prawie. I one spokojnie jedzą. Uważaj, włączam prąd. Tutaj na tym polu robiliśmy w ostatniej zimy tak zwany wypas balotowy, czy też bell grazing. Chodzi o to, że co 6 metrów na tym polu ustawialiśmy belkę siana, słomy i angusy to jadły i później przechodziły na następne miejsce, znowu zjadały 2-3 belki, przechodziły na następne. I jak widzisz, tu jest bardzo duża ilość biomasy, która się jeszcze nie przetrawiła. To była różna biomasa, bo myśmy używali nawet gałęzie, bo kolega chciał się pozbyć tego materiału. Ja mówię do niego, przywieź do nas, my go skorzystamy. Zobacz, ile tu jest gałęzi na ziemi. One nie są tutaj bez celu. Te gałęzie zaopatrzą moją ziemię w biomasę, w węgiel, który jest potrzebny do produkcji próchnicy. To wszystko, zobacz, tu był cały balot gałęzi. Angusy, pomiędzy tymi gałęziami było siano. Angusy wyjadły siano, a gałęzie zostawiły. I teraz te gałęzie się będą rozkładać i one będą zasilać pokłady mojej materii organicznej. A poza tym przedwczoraj wysialiśmy tutaj rośliny. Widzisz nasionka? Zobacz. Łubin, bobik tu jest, owies, jęczmień. Wysialiśmy tutaj w to nasiona.
I teraz jak przyjdzie woda, jak przyjdzie deszcz, to te nasiona jeszcze tutaj wyrosną i zbudują nam ogromną ilość biomasy. I my tym będziemy karmić angusy. To jest samonapędzająca się taka machina, samonapędzające się procesy do budowania warstwy próchnicy na naszych glebach. I mieliśmy robione w zeszłym roku badania i w naszych glebach wyszedł nam już poziom 5,3% próchnicy na 30 cm. Takie ziemie w Polsce są niespotykane. Standard to jest 1, 1,5. Jak ktoś ma 2 lub 3, to naprawdę mówi się, że ma bardzo dobre ziemie. A my już mamy 5,3. Moim zdaniem rozwój rolnika, takiej gospodarki nie polega na dokupywaniu dodatkowych elementów ziemi i budowaniu areału. Polega na tym, żebym ja zwiększał produktywność. No zobacz, jak popatrzymy sobie na moje pastwiska, to jeszcze są takie miejsca, że trawy nie ma, że ta gleba w miejscu jest chora. Zagęstwienie traw może być znacznie większe. Wtedy też produkcja tych traw jest znacznie większa. Ja chcę do tego doprowadzić, żeby ruń pastwiskowa była tak gęsta i w ziemi, żeby nie było miejsca na korzenie, żeby te korzenie zaczęły wychodzić na zewnątrz. To jest moja sytuacja, do której chciałbym dojść. I wtedy poprzez zwiększanie takiej produktywności ja mogę zacząć hodować więcej zwierząt na tym mniejszym areale. Także budowa profilu glebowego to jest podstawa na mojej farmie. I te wszystkie trawy tutaj rosną bez żadnych nawozów. My nie używamy w ogóle nawozów sztucznych u siebie na gospodarstwie. U mnie nawozem są moje zwierzęta i pasze, którą one jedzą. To wszystko robią zwierzęta. I to jest piękne, bo nie dość, że jest efektywne, to jest niskokosztowe. A co zrobić z tymi wszystkimi obornik? To ja u siebie na farmie prowadzę 3 doświadczenia. Doświadczenia naukowe. Na tym polu chodzą wszystkie zwierzęta. Kozy, krowy, angusy, kury, brojlery. Ale nie idą żadne nawozy typu obornik. Na tamtym polu, na którym byliśmy, tam chodzą tylko angusy, a jesienią rozrzucam obornik. Natomiast na tamtych polach chodzą angusy i robię bell grazing. I sprawdzam, która metoda jest najbardziej efektywna, jeżeli chodzi o naprawę profilu glebowego. Porównuję sobie produktywność, a produktywność porównuję w ten sposób, że obliczam, ile zwierząt w danym okresie było na danym polu i ile to pole było w stanie wykarmić. A kiedy będzie te wyniki? Ja już mniej więcej wiem, że najlepszą metodą odbudowy profilu glebowego jest bell grazing. On przez to, że dużo zostawia biomasy, najszybciej to pole regeneruje. Natomiast jeżeli chodzi o zadarnienie, jakość traw, bioróżnorodność, to najlepiej ziemia odpowiada po przejściu brojlerów. Najszybciej można ją zrobić. Najlepiej działa bell grazing, a najszybciej można to zrobić brojlerami. Takie są moje obserwacje. Ja sobie to wszystko notuję, robię takie swoje, takie swoje dochodzenie robię, żeby wiedzieć, w jaki sposób szybko możemy naprawiać glebę. Bo naprawdę nikt nie wie dokładnie, bo ta styl rolnictwa jest tak nowy, tak, że nie ma takiej informacji. Nie ma. Robisz coś pionierskie. To takie pionierskie jest. Mam taką okazję, że mogłem sobie farmę podzielić na te 3 części i obserwować, które części jak działają po prostu. Bardzo fajne wyniki daje obornik i wypas zwierząt, ale to jest tak jakby trzecia metoda. Chodź zobaczysz sobie, ile ja mam tutaj koniczyny. I myśmy ani jednego nasiona koniczyny tutaj nie wysiali. Ona sama przyszła. I co zauważyłem, taką symbiozę, że brojlery jako kurczaki bardzo lubią zjadać listki koniczyny. Ale zauważyłem również, że koniczyna bardzo lubi obornik pokurzęcy, pozostawiony po brojlerach. Więc koniczyna bardzo dobrze rośnie po brojlerach, a brojlery lubią zjadać koniczynę. To jest samo napędzający się mechanizm. Super! I o to chodzi. Kiedyś bardzo mądry człowiek, pan profesor Sedlak, powiedział, że mądrość to jest umiejętność gry na logice przyrody. Bo przyroda jest zawsze logiczna. I to, co tu my tutaj mamy, zobacz, ile tu jest koniczyny. Ta koniczyna tutaj wyrasta przez to, że chodzą po niej brojlery. Umiejętność gry na logice przyrody. To jest idealny pokaz tego. Tracimy to światło. Światło. No już się robi ciemno. To jest
Piękne niebo, nie? Dajcie nam like, komentujcie, udostępniajcie i oczywiście subskrybujcie, żeby zobaczyć więcej ciekawych filmy o ciekawych ludzi w świecie rolnictwa w Polsce i ogólnie moje przygody w Polsce. Tomek, gdzie ludzie mogą znajdować więcej informacji o Twoje działanie? Ja też jestem szczęśliwy, że do nas przyjechałeś i bardzo Ci dziękuję za to, że zdecydowałeś się odwiedzić naszą farmę. Więcej informacji Ty i Twoi subskrybenci będą mogli znaleźć o naszej farmie na naszym kanale YouTube Lubuskie Angusowo, ale również na stronie facebookowej czy Instagramie, również Lubuskie Angusowo. Można z nami się skontaktować pod numerem 692 128 152 poprzez Messengera na Facebooku lub przyjechać lokalnie do naszego zakątka, przywitać się tutaj z nami, nabyć produkty od naszego gospodarstwa, zatrzymać się w tym biegu, poczatować, porozmawiać chwilkę o tym, co może Was gryźć albo z jakiego powodu jesteście szczęśliwi. Serdecznie Was tutaj do nas wszystkich zapraszam. No, dzięki Tomek. Ja jestem przekonany, że to nie będzie ostatni raz, kiedy będę tu odwiedzić, więc no, do zobaczenia. Jesteś mile widziany, jesteś zaproszony tutaj, kiedy będziesz miał tylko ochotę, przyjeżdżaj do nas. Bardzo będziemy zadowoleni i zaszczyceni, że tutaj przyjedziesz do nas. Dziękuję. Dzięki Tomek. Do zobaczenia.